Namibia, leżąca na zachodnim wybrzeżu Afryki, zachwyca różnorodnym krajobrazem i unikalnymi atrakcjami. Pustynia Namib, jedna z najstarszych na świecie, prezentuje niezapomniane pejzaże, a wydmy Sossusvlei oferują widowiskowe widoki na czerwony piasek. Park Narodowy Etosha zaskakuje różnorodnością fauny, w tym słonie, lwy i nosorożce. Namibia to kraj o rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, zapewniającej komfortowe podróżowanie. Jednak podróżowanie autostopem może być niesamowicie trudne. Mimo tych atrakcji warto zachować ostrożność w związku z bezpieczeństwem. Poza aspektem bezpieczeństwa Namibia to kraj kontrastów, gdzie odległe pustynie spotykają się z bujną roślinnością w dolinie rzeki Kunene. Jest to miejsce, gdzie podróżnik może doświadczyć niepowtarzalnej harmonii natury, kultury plemiennej i dzikiej przyrody. Ale się dobrze spało, to? Tak. A, trochę jak się wierciłeś, to całym samochodem rzucało, ale było go nie git. Tak? Ty czułeś wszystko, co? Jak się rzucasz, to całym autem przejdzie. No. Ale tu... No właśnie strasznie dużo muszek tu jest. Atakują. Co to jest? To i tak wygląda nasza chałupa, moi kochani. Witamy w Afryce. Zmierzamy dzisiaj do Namibii. Jesteśmy dalej w RPA. Fuj, co to jest? Strasznie takich dużo małych i niemałych. Skąd one się tu wzięły? Tutaj mieliśmy taką miejscówkę z łazienką, później można jeszcze wziąć prysznic. Ognisko, zaraz się rozpalić znowu, tylko trzeba te muszki przygonić jakoś. I nikogo tu nie ma. Jesteśmy sami totalnie. Uf. Ja pierwszy ile jest. Pokażę wam w ogóle co najlepsze. O! Plamki jakby też padał. Ciekawe czy padało. Mamy tutaj nawet basen. Ale najlepsze jest to naprawdę, że my jesteśmy całkowicie sami tutaj. Po środku niczego, gdzieś na jakimś totalnym zadupiu. Rzeczka nam tutaj płynie. I nawet jest basen. Basen, miejscówka do jedzenia. Nieźle. Niezły kemping. Mamy jeszcze bardzo daleko dzisiaj do Namibii. Powiedziałem wszystko robić, żeby tam dojechać oczywiście. Ale mamy daleko ze względu na to, że wczoraj zrobiliśmy tylko chyba jakieś, nie wiem, 350 km. Bez szału. Nigdzie nam się nie śpieszy. To jedziemy tak, żeby było fajnie i przyjemnie, a nie na wariata. Trzeba się teraz ogarnąć, rozpalić ogień. Musimy wodę gotować na kawę, na płatki owsiane, bo mamy problem z kuchenką naszą. Te muszki tak atakują, że się nic nie da zrobić. Wszędzie są. Masakra. Ciekawe, czy nas nie pogryzą. Czy to tylko takie... Czy to takie tylko muszki? Czy to takie, które coś po sobie zostawią? Oby nie. A Piotrek odpala. Miejmy nadzieję, że złapie. Dobrze. Chciałbym wam powiedzieć, jak to Piotrek zrobił, bo ten ogień nie wziął tu znikąd. On najpierw robił tak patyczkami, jak Indianie. Czekaj, schowany zapałki. Słuchaj, zapałki, żeby nie było przypału. Naprawdę dał radę.
Piotrek zrobił kurs tego Bear Grilla. Jak wiecie, współpracuję z firmą lecenawakacje.pl. Mamy fajną promocję na Black Friday. Na hasło, dokładnie, Black Friday. Możecie dostać 30% zniżki na ich usługi. Ważne do 30 listopada. Możecie wykorzystać później przez cały rok, ale jeśli chcecie skorzystać, musicie wykupić do 30 listopada. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Można znaleźć fajne oferty wakacji, biletów, hoteli, co tam tylko po prostu chcecie. Wszystko możecie znaleźć też u nich na stronie, jeśli macie jakieś pytania. I oczywiście zapraszam też na ich Instagrama, czyli lecenawakacje.pl. Pokażę Wam wyposażenie naszego samochodu. Czyli całkiem nie pokazywałem wszystkiego. Tu mamy wszystkie naczynia, garki i tak dalej. Kurde, znowu te łóżki przyleciały. Lodóweczkę elegancką. Tutaj z tyłu jeszcze kubki. Tutaj już się zrobił. Kuchenka. Ogólnie naprawdę jest dobrze. Naprawiłem kuchenkę, całe szczęście. Już jest dobrze, teraz normalnie działa. Kawka będzie zaparzona, będzie elegancko. Zaprezentuję Wam, jak szybciutko się składa ten namiot. Kiedyś się cieszyłem z takiego namiotu, który miałem pożyczony od Przemka, mojego ziomusia, który się robiło tylko tak. Żyd i był złożony. To jest jeszcze prostsze. Już jest tak proste, że bardziej proste nie może być. No i tyle. To będzie poważnie, tylko teraz się tą drabinę składa i zapina w ten cover i tyle. No, dziękuję. No, Piotrek się bierze za składanie. Moje dokładnie już wygląda tak elegancko. Trzeba pamiętać, że później właśnie wszystko ładnie zakryć przeciwdeszczowym pokrowcem, przypiąć, żeby nic nie odleciało. I z takiego namiotu macie takie coś. Po prostu ten, kto to wymyślił, idealne rozwiązanie. Piotrek tutaj już robi nam, sobie yerbkę zrobił, kawa zaparzona, płatki się robią, bananan do tego zjemy i ruszamy w podróż. Dobra, muszę to złączyć. No, wyłącz auto. Bananek do płatków i jest petarda. Wiecie, tam jest kuchnia, zaraz przy kiblu. Jednemu się zachce, a drugi musi iść na spacer. Nie ma innego rozwiązania. Dobra miejscowa, naprawdę trzeba to przyznać. Właśnie przed chwilą jechał samochód, ale znaczy nie tutaj, przejeżdżał, tak jakby wiecie, widzieliśmy, że jechał. Myśleliśmy, że właściciele jadą po pieniądze, żeby odebrać. Ogólnie płaciliśmy, jeszcze nie płaciliśmy, bo przyjechaliśmy wczoraj późno. Mamy zapłacić po $10 od osoby, czyli $20 mamy zapłacić za to miejsce. W Namibii, już wiecie, już będzie inaczej. Tam już po prostu, myślę, wydaje mi się, że w większości miejsc, w których będziemy, no to będziemy po prostu się zatrzymywać i spać. Nie będziemy na kampingach. Ale gdzie będzie możliwość w jakimś parku narodowym ładnym albo coś, no to też pewnie będziemy. Bo jednak to jest, wiecie, gorąca woda, można się umyć. Ile tu jest tych muszek? Można się umyć, wszystko elegancko załatwić. To jest wygoda. A jak nie będzie okazji, no to trudno. W krzakach. A mycie się pod takim wężykiem, to tu mamy. Wiecie, tak mocno na upartego. Tu nam elegancko leci woda. Mamy 50 litrów w baniaku. Będzie trzeba, to się będziemy takim czymś myć. Higiena w podróży jest bardzo ważna. Trzeba od razu wziąć prysznic. Nie wiadomo, czy dzisiaj wieczorem będzie okazja i czy jutro będzie okazja. Także trzeba się kąpać. No my już spakowani. Zaczęło właśnie trochę kropić, także się zmywamy stąd. Idziemy zapłacić, lecimy dalej. Lekka przerwa. Po środku niczego. Żadne auto nie jedzie tutaj. A, tylko jakiś turysta idzie sikać. Fajnie tutaj co kawałek. Są takie zajazdy właśnie. Można się zatrzymać, zjeść sobie, napić się na spokojnie. 185 km jeszcze mamy do granicy. Pogoda się wreszcie zrobiła piękna. Dzieciaczki sobie idą. Machały właśnie.
Powiem wam, że cudownie się jedzie. Cały czas wolna droga, pusta, można jechać elegancko. Jeszcze za jakąś godzinę się może zatrzymamy gdzieś przygotować jakiś obiad. Nie oblizuj palu, co robimy? Znaczy co robimy? Jemy Doritowski oczywiście. Także wiem, co się będzie działo później. Na szczęście mamy osobne namioty. Chodzi o pompki, żeby to źle nie zabrzmiało. Jak się jedzie? Elegancko, co? Droga jest pusta cały czas. Raz na 10 km ktoś może przejedzie. Nikogo nie trzeba wyprzedzać. Jest pusto, jest ładnie. Droga jest szeroka. Super. To się naprawdę dobrze trzyma. Nie wiem. Widoki piękne pod plecami. Dobra, pierwsze tankowanie. 60 litrów wlane po 26, to przybyliśmy. O, dalej leci. To jest jakieś kurde, no z koło 6 zł. No. Trzeba było tankować, zaraz bierzemy się za gotowanie obiadu. Ja myślę, że on przy 60 kończy, a to 80 litrów weszło. Zobacz jeszcze, że No. pierwszy zbiornik jeszcze był jeden cały. Są dwa zbiorniki. No. Jeden ma chyba 80, a drugi ma chyba 4, razem chyba jest 120 litrów. Rozłożone wszystko. Jesteśmy w takim miejscu. Po środku niczego, po prostu stacja benzynowa, tu jakieś daleko domki są. A tu się będzie robił nasz obiad. Robimy sobie takie kiełbaski, pół kilo kiełbasek, do tego mamy jeszcze bułki wczoraj z kolacji. A później na kolejny już się zatrzymamy w Namibii, na kolejny obiad. Będziemy robić makaron z jakimś sosem. Koleżka nagrywa. Wbijajcie do Pola na kanał. Patrzcie jaka kiełba, ty. No to są bardzo popularne, to zabraj. Zabraj to jest taki wurst, o, wurst. To mają grille takie, że zabraj i to się robi takie czasami metrowe nawet mają. Ciekawe, ciekawe. Ja jeszcze takie nie jadłem tutaj. Spróbujemy. Wiadomo, że najlepsze kiełbaski są z Polski oczywiście. Normalna sprawa. Ale zobaczymy jak to smakuje. Wiecie, czasem jakościowo jak jest dobra kiełbasa, jak jest dużo mięsa w środku, a nie jakiegoś całego syfu, który jest po prostu, wiecie, zmielony tam, to wtedy jest dobre. Dobra, trzeba iść po ketchup, póki jesteśmy na stacji. Wczoraj zrobiliśmy zakupy, a nie kupiliśmy ketchupu i już wczoraj brakowało nam do naszych burgerów. No i teraz stwierdziłem, że trzeba go dokupić. Wiecie, to będzie typowy taki survival, można powiedzieć. Także musimy mieć wszystko co potrzebne i jak jemy, no to musi być smacznie, no nie ma co gadać. Musimy mieć dużo siły, ale tu much lata, masakra. No i trudno, niestety nie ma. Znaczy jest, ale jest taki prawie litrowy. No bez przesady, nie będziemy kupować litru ketchupu. Aż tak to nam nie jest potrzebne na 3 tygodnie. Jak wygląda sytuacja? To wygląda okej, może to nie wygląda apetycznie. Podam się taki płyn wytworzył. No dobra, co? Ale Próbujemy. No to wiesz, woda plus olej plus wszystko i efekt końcowy się liczy. Podanie, a nie Próbujemy. to wygląda. On leje pod mur. No właśnie. Piotr sikał, obserwujący byli. Piotrek to jest cham. No bo tak z automatem się powiedziało. Przyszły wariaty do nas. Widać, nie jedno za kołnierz wylali. Have a good trip. You too. No gdzieś tam ten trip mają. Nie Chłopaki na tripie od paru lat już są widać. ładuje. Ale co było zabawne, oni tak patrzą na mój tatuaż. Ja mówię, że fighter. Oni mówią tak, no widać. A ja mówię, oni tak kickboxing, ja mówię Muay Thai, oni tak, widziałem cię w telewizji. A ja mówię tak, Conor McGregor, oni tak. Masz 10 rantów? Dobre wariaty. Pięknie, no. Dobra, do granicy mamy jeszcze około 80 km. Mamy eskortę. Patrzcie jak tu drogę rozrąbało.
Urwało normalnie drogę. Co jest grane? Mamy eskortę, 3 razy już był wyrwany asfalt, taka woda tu musiała iść tędy. Normalnie asfalt brało. Goście nas tutaj eskortował, żeśmy przypadkiem w którąś z tych dziur nie wpadli chyba. No, bo drogi, powiem wam, normalnie woda musiała... No ale tu musiała iść strasznie duża woda, skoro droga aż wzięła. I to w 3 miejscach różnych. Ostatni raz miałem eskortę w Pakistanie. Od tego czasu jeszcze raz. Nie spodziewałem się tego w RP. No i wjeżdżamy właśnie na granicę z Namibią. Patrzcie, byliśmy podbić dokumenty i można sobie wziąć. To bardzo dużo osób ma AIDS, duży procent. Spoko, na granicy wszystko sprawnie idzie. Teraz byliśmy numer 1, teraz mamy przejść do numer 3, żeby sprawdzili. Polo przez przypadek walnął ptaka i był w tym zderzaku i właśnie kot tutaj był. Od razu się rzucił i widzę, że ptaka już nie ma. Także ptak już jest w środku brzuchu, widzę. To jest. Jeszcze ostatnie okienko już. No i dobra, z RPA oficjalnie wyjechaliśmy. Teraz musimy podjechać do granicy z Namibią. I jesteśmy w Namibii. Znaczy jeszcze nie, zaraz będziemy. Kurczę, nie wiem, czy nie jakieś 20 km, ale kolejna taka większa to chyba będzie z 500. Czas pokażę. Ja sobie czasnąć fotkę. Welcome to Namibia. We hope you will enjoy your stay here. That will be fine to our official. Spoko. Też tak myślę. Jesteśmy. Muszę iść, żeby auto jedzie. No i tutaj jest właśnie wjazd. Musimy pokazać paszporty, wizy. Żeby zobaczyli, pamiętajcie, Polacy muszą wcześniej mieć załatwioną wizę w ambasadzie. Nie możecie po prostu sobie przekroczyć. Chyba że przylatujecie. Jeśli przylatujecie, wiza on arrive obowiązuje. Ale jeśli chcecie przekroczyć drogą lądową, musicie załatwić to wcześniej w jakiejś ambasadzie. Bo inaczej dojedziecie i będzie... Tak, później będzie nara, możecie wracać. I wtedy wasze, na przykład wasz pobyt w RPA się przedłuży, ponieważ na BIMI nie będzie. No to powiem wam tak. Teraz nas dali na skaner, musisz cofnąć. Okay. Skaner, będą sprawdzać samochód, musimy zapłacić jakiś podatek drogowy. Ile to było? 70 zł? 80? 100 zł, 80? Jakoś tak. No. Dużo załatwień, ale spoko. Jakoś idzie. Okazało się, że jest bajka bardzo sympatyczna pani, która nam przeszukuje samochód. Tak, totalnie na żarty to wszystko wzięła. I z nami rozmowę. Nic, tak wiecie, bez stresu. Powiedziała, kurde chłopaki, zaglądaj tylko do tyłu. Nawet nam nie kazała wjeżdżać. Totalnie wiecie, no i dobrze w sumie. Bo bez sensu, to raczej to prześwietlają to chyba na jakieś ciężarówki i tak dalej, a nie na taki samochodzie jak my jedziemy. No, tak, czy mamy coś do zadeklarowania, czy jakiś alkohol, papierosy lub coś innego, nie będę mówił teraz nazw tutaj, żeby mnie nie zablokowali. Ale oczywiście nie mamy nic. Sportowy tryb życia. No i niestety, nie wiedzieliśmy, że nie możemy mięsa wieść. Musimy oddać nasze kiełbaski, nasze mięsko. Zabierają nam całe jedzonko. Wszystko jest... coming from where? From South Africa. Wszystko nam zakosili. Wczoraj wydaliśmy tyle pieniędzy. Dobra, może nie aż tyle, co przymówię, ale wydaliśmy trochę pieniędzy na jedzenie. No nie ma co gadać. Kupiliśmy sobie serki, kiełbaski, parówki, no takie frankfurterki. Co nam jeszcze? Żółty ser nam zabrał, białe serki takie do smarowania bułek. Nie może być tak. Żadnych nabiałów, czyli nic co pochodzi od krowy. Żadnych rzeczy z kurczaka. Jajka nam też zabrał. Nie może być nic od krówki, od świnki. Nic kompletnie. Żadne mięso, nabiały i tak dalej. No cóż.
Nie wiedzieliśmy, jakbyśmy wiedzieli, to byśmy wczoraj tyle tego nie kupili, dopiero tutaj kupili w Namibii, no. Nasz błąd. No ale cóż. Ktoś, kto będzie oglądał tego vloga, będziecie wiedzieć na przyszłość. Dobra, teraz jak nam zakosili jedzenie, Piotrek podpisał dokumenty, deklarację, że nam to biorą. Zapłaciliśmy za drogę, za podatek drogowy. I widzimy już flagę. Oficjalnie jesteśmy w Namibii. Już mogę to powiedzieć. I jednak to nie jest 114, tylko 115 kraj. A jest jeszcze inaczej troszkę, bo jednak się okazało, że krajów, które nie obejmują, jest dziwnie podzielony. Zacząłem używać teraz aplikacji Nomad Mania to jest taka bardzo oficjalna strona podróżników. I tam to w ogóle wychodzą ciekawe liczby. Kurde, trochę nas pan na stacji zaniepokoił, bo powiedział, że nie możemy kupić karty. Musimy znaleźć pocztę, gdzieś trzeba to rejestrować i tak dalej. Jeszcze mówi najbliżej 350 km stąd. Ale coś mi się nie wydaje, bo na granicy mówili, że nie będziemy mieli takich problemów. Nie wiem. Oby się mylił. A jesteśmy teraz na drugiej stacji, która była praktycznie 100 metrów dalej. I tutaj jakoś się dało kartę kupić. Co prawda jeszcze nie działa, będzie działała dopiero jutro. Ale bez problemu nam panie pomogły. Powiedziały, że spoko, że możemy kupić. Później to ktoś musi zawieźć do miasta, żeby zarejestrować i dopiero wtedy będzie działało. Ale da się. A tam pan mówił, nie da się 350 km, musicie jechać do pierwszego miasta. Po prostu mi się nie chciało i tyle. No. Tutaj Piotrek wziął panię, za które wiecie, na litość mówił, kurczę, wie pani. Bo się pytałem, jak tam u nas, a mówi, no tak średnio. Nie mamy karty SIM, a jedziemy na pustynię i tak dalej. Mistrz po prostu. Ale się udało. Dodatkowo pomogły nam kupić doładowanie. Jutro jak tylko karta będzie aktywowana, mamy doładować, wykupić internet i będzie działało. Ogólnie jak chcę 10 giga internetu, co dla mnie oczywiście za mało, bo potrzebowałem unlimited, ale trudno, będę kupował po 10, to musiałem za to zapłacić około 80 zł. 140. Jeszcze mamy 140 km, a zjechaliśmy już w boczną. Zastanawiamy, czy cały czas będzie tak. No to jeszcze będzie boczna od tej bocznej. Boczna od bocznej? Później... Będzie jeszcze gorzej? Tak mi się wydaje, bo jak to jest boczna taka główna teoretycznie na mapie. No ale tu się nie jedzie wcale źle, bo prawie 100 jadę i normalnie się jedzie, no. Tak, to jest dobrze utwardzone. Ale nie wiadomo, jakie będą kolejny, czy coś będzie, czy no nie. I wszędzie dookoła nic po prostu. Nic, no. Były dwa strusie, chciałem polecieć dronem nad nimi, żeby zobaczyć, ale uciekły, nie wiem gdzie niestety. Jak wam się podobały ujęcia z drona? Petarda wyszło, po prostu petarda. Dobrze, poczekaliśmy sobie na golden hour, żeby był. Światło świetnie padało. Resztę czarów to już zrobił Grzesiu, także jego też jest duża zasługa. Idziemy w ogóle na Fish River Canyon, nie wiem czy mówiłem w ogóle w tym odcinku. I tam też będziemy nocować. Przed chwilą zobaczyliśmy znak, że nie można spać na dziko, ale nas to w sumie za bardzo nie interesuje, bo i tak będziemy spać na dziko. Jutro prawdopodobnie może jakiś kemping, chyba że w restauracji będziemy wcześniej, żeby wysłać materiały. A jak nie, to będzie trzeba po prostu poświęcić spać na kempingu, żeby mieć internet i prąd. A tak to chcemy spać na dziko w większości. A w razie czego wiecie co się mówi? Panie, nie wiedziałem. Jeśli to jakiś problem, to już zawijam i jedziemy na kemping. Przecież no nie wiedziałem, no nie.
Ja angielskiego nie znam, przecież to tu po angielsku pisałem. Damy radę. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Jeszcze kawałek, jeszcze nam zostało 30 km. Trasa jest. Trasa z kodek. Już coraz więcej zwierzątek spotykamy. Już rozłożony. Polo zaraz się będzie rozkładał. No i co? Makaron, znaczy wodę na makaron gotujemy, zrobimy sobie makaron z sosem. Niestety mięso nam zabrali, no to będzie sam makaron z sosem. Ale co to? Nie, ja też nie lubię mięsa w sumie. Nie, mięso jest dla słabych. Ja wolę sam makaron. Mówię Polo, właśnie jaki dzisiaj przepis robimy. Mówię, w wojsku byłem, to wiem jak się szybko gotuje. Makaron. Do tego mamy Indian style. Tomato, onion, spices and curry. Powiedziałbym coś, ale Grzesiu później będzie musiał wycinać. Nie przeklinaj. Nie przeklinaj. No, mówię krótko, że w wojsku się gotowało, to wiem. Akurat ja miałem to szczęście, że mój rocznik jako pierwszy nie był brany do wojska, tylko już weszła zawodowa służba. No i gotowe. Tu mamy sól. No, wygraśnie dzisiaj. Ale teraz jest gotowa. Bardzo dobre, bardzo. To trochę ostre. Z 6 rano. Małpy nam tu zadymę rano robiły. Chłopak przeszedł je płoszyć. Polo już robi płatki owsiane. Się zaczęła Afryka, moi kochani, prawdziwa. Że budzą nas zwierzęta rano. Gdzieś widziałem, że tyła małpa też przechodziła. Spoko. Płatki zjedzone. I ty zobaczyć, co tutaj mamy za tam górką. Nasz samochód stoi tam. Teraz trzeba składać namioty i przechodzić w trasę. Dobra, trzeba się wziąć za składanie namiotu. Polo właśnie poszedł się umyć, choć trzeba skorzystać, jak jest możliwość wzięcia prysznica. Szybka akcja. Jedziemy dalej. Muszę tak cicho gadać ze względu na to, że tutaj po bokach też ludzie śpią. Nie chcę ich obudzić. Popatrzcie, tu jeden z dachem na górze. Tutaj nasz. Tutaj mają takiego troszkę przerobionego na kampera bardziej. Tutaj kolejny z dachem. Znaczy z namiotem na dachu. Tam kolejny. Większość to wszystko ta sama firma. A tam to mają taki autobus w ogóle zrobiony. Cisza i spokój jeszcze. Idę właśnie kąpać. A wiecie dlaczego tak tu jest? Ze względu właśnie na bezpieczeństwo, na te zwierzęta. Tak jak nam mówił pan w pierwszy dzień. Raczej żadne zwierzę po dachu nie będzie się spinało, że tam wejść na namiot. A jednak jak śpicie tak na ziemi, no to jest inaczej. Chociaż małpa weszła na pewno bez problemu. Małpy to tak zadymiały rano, że szok. Znaczy ja nie słyszałem, ale Polo mówi, że go obudziły. Bo tak rozwalały wszystko dookoła. Nawet basen tu mamy, nie wiedziałem nawet. Ciekawe, czy ktoś korzysta w ogóle.
Woda czyściutka. Fajnie tu, naprawdę fajnie. Dobra, zbieramy się dalej. Trzeba było tak. Najpierw zapłacić po 440 za osobę za kemping, czyli to wychodzi po jakieś 100 zł. Bardzo drogo moim zdaniem. I teraz musieliśmy zapłacić za wjazd do Parku Narodowego 350 w sumie za 2 osoby, czyli jakieś 80 zł. Czyli wydaliśmy tutaj prawie 300 zł. Namibia będzie droga. No i dobra, ruszamy. Pierwsze mamy tutaj w sumie do zobaczenia ile? 2 miejsca? 3 miejsca? Zaraz zobaczymy. 3 takie punkty widokowe powinny być. Troszkę dronem się polata. Później długa trasa nas czeka do kolejnego miejsca. No i patrzcie, moi kochani. No. Dobra. Ładnie to wygląda. To dokładnie nazywa się Fish River Canyon, żebyście wiedzieli. Jakby ktoś wcześniej nie uważał. Ale wygląda ładnie. Jak wam się to podoba? Powiedzcie. Napiszcie w komentarzach. Powiedzcie, kupię. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Bo to jest praktycznie ostatni moment tego odcinka. Jeszcze wylecę dronem. Jeszcze zobaczycie końcówkę z drona. Piękne zakończenie. Dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek w tym pięknym miejscu, właśnie ostatni odcinek z Afganistanu jest najlepiej oglądanym z wszystkich odcinków. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję, że śledziliście całą tą serię, że doceniliście moją pracę, którą w to włożyłem. Moje lekkie straty na psychice. Ja żartuję. Naprawdę wszystko fajnie. Bardzo dziękuję. Będę się starał coraz lepsze treści robić, odwiedzać fajne kierunki. Oczywiście to nie będą same kierunki takie, wiecie, jak Afganistan, bo w sumie drugiego takiego kierunku nie ma, ale będą podobne, będą różne kontynenty, różne kraje. Będę robił dobrą robotę, a wam dziękuję za wsparcie. A kto jeszcze z was nie subskrybuje kanału, zostawcie suba. No, a jeśli chcecie wspierać jakieś moje podróże, jak wejdziecie na stronę rabatywojownika.com, tam znajdziecie zniżki do wszystkich firm, z którymi współpracuję. Także polecam serdecznie.